Halo, tu mikrofony sprawozdawcze Polskiego Radia zainstalowane w sali posiedzeń Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Za kilka minut rozpocznie się uroczyste posiedzenie naszego parlamentu. Przeżywamy obecnie piękne i bogate w wydarzenia dni, a za kilka chwil będziemy wspólnie świadkami jednej z kulminacyjnych uroczystości jubileuszowych 25-lecia Ludowej Ojczyzny. W posiedzeniu najwyższego organu przedstawicielskiego Polski Ludowej uczestniczyć będą, obok przywódców naszej partii i państwa, nasi goście przybyli dziś do Warszawy na obchody rocznicy manifestu lipcowego. Przywódcy partyjni i państwowi bratnich sąsiadujących z nami krajów: Związku Radzieckiego, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W godzinach rannych witaliśmy w stolicy sekretarza generalnego Komitetu Centralnego KC PZPR Leonida Breżniewa i przewodniczącego Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Mikołaja Podgornego. Witaliśmy prezydenta Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej Ludwika Swobodę i pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji Gustawa Husaka. Witaliśmy też premiera rządu, zastępcę przewodniczącego Rady Państwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej Willi Stoffa i członka biura politycznego KCSD, sekretarza Komitetu Centralnego Ericha Honeckera. Za chwilę dostojnych i drogich gości powitają na tej sali posłowie na Sejm. Dzisiejszemu posiedzeniu związanemu z tak doniosłą rocznicą towarzyszy oczywiście ogromne zainteresowanie. Zapełnione są loże dyplomatyczne i prasowe. Obok przedstawicieli ambasad wielu krajów, obok dziennikarzy polskich i zagranicznych, zasiedli w nich licznie przybyli do Warszawy goście. Pracują już ekipy Radio i Telewizji Związku Radzieckiego, Czechosłowacji i NRD. Sprawozdawcy zasiedli przy mikrofonach i w różnych językach rozpoczynają przekazywanie swoich relacji. W środkowej części loży nad salą posiedzeń umieszczono kabiny dla tłumaczy. Spodziewane są wystąpienia przedstawicieli kierownictwa bratnich krajów i bratnich partii w czasie dzisiejszego posiedzenia. Zapełnili się już ławy poselskie. Po raz czwarty w obecnej kadencji zasiedli w nich wybrani przez naród w ostatnich czerwcowych wyborach jego reprezentanci, posłowie. Historia 25-lecia Polski Ludowej to także historia jej ludowego parlamentu. Zapoczątkowana została jeszcze zanim w hełmie lubelskim ogłoszony został manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. W ową pamiętną noc sylwestrową 31 grudnia 1943 roku, kiedy to powołana została do życia Krajowa Rada Narodowa, zalążek polskiego parlamentu działającego w konspiracji. To właśnie Krajowa Rada Narodowa w latach następnych, w pierwszych latach po wyzwoleniu, przygotowała grunt pod socjalistyczne wszechstronne przemiany, uchwalając liczne akty prawne będące fundamentem naszego ustroju. Przypomnijmy, że pierwszy Sejm Ustawodawczy wybrany został w roku 1947. Wybory te były wielkim zwycięstwem sił demokracji polskiej, reprezentowanej przez Polską Partię Robotniczą, Polską Partię Socjalistyczną, Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne. Występowały one wtedy we wspólnym bloku demokratycznym. Zwycięstwo to zamknęło okres utrwalania władzy ludowej i zadecydowało o wkroczeniu Polski na drogę budownictwa socjalistycznego. Sejm Ustawodawczy zakończył swoją kadencję w połowie roku 1952 uchwaleniem Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W latach 1952, 57, 61, 65 i 1969 odbywały się kolejne wybory do najwyższego organu przedstawicielskiego. Każda kolejna kadencja naszego Sejmu była krokiem naprzód w urzeczywistnianiu socjalistycznych przemian w kraju, pogłębianiu i rozszerzaniu socjalistycznej demokracji, doskonaleniu systemu działania ludowego parlamentu, wyraziciela woli ludu pracującego. Nasz Sejm, przypomnijmy i to, tak uroczystej okazji, uchwala ustawy i kontroluje działalność rządu oraz administracji państwowej. Do niego należy wybór ze swego grona Rady Państwa, powoływanie i odwoływanie Rady Ministrów i poszczególnych jej członków, a także prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Zapadały już w tej sali ważne decyzje państwowe. Byliśmy z niej świadkami wielu uroczystych i podniosłych wydarzeń. Teraz będziemy świadkami posiedzenia, które uczci i podsumuje nasz 25-letni dorobek.
Nasze dokonanie i wysiłki zmierzające zawsze do uczynienia kraju bogatszym, piękniejszym i nowoczesniejszym. Ostatnie chwile oczekiwania. W ławach po lewej stronie stołu prezydialnego zasiedli członkowie Rady Państwa. Po stronie prawej ministrowie, członkowie rządu. Pusty jest jeszcze stół prezydialny, za którym w czasie posiedzeń zasiadają marszałek Sejmu, wicemarszałkowie i sekretarze sejmowi. Na swoich stanowiskach są stenografowie. Na kamerach telewizyjnych palą się czerwone lampki znak, że transmisja już się rozpoczęła. W pełnym pogotowiu znajdują się fotoreporterzy Centralnej Agencji Fotograficznej, reporterzy strony filmowej, telewizji. Przed chwilą dowiedziałem się, że z okazji naszego jubileuszu w Polsce przebywa obecnie ponad 150 dziennikarzy prasy, radia i telewizji z wielu krajów całej Europy. Około 100 zasadło w ławach prasowych, żeby być świadkami dzisiejszego uroczystego posiedzenia Sejmu. Rozglądam się jeszcze po sali. W pierwszym rzędzie ław widzę posła Jarosława Iwaszkiewicza, marszałka seniora, który tak niedawno otwierał posiedzenie Sejmu obecnej kadencji. Zapalają się światła. Posłowie powstaniem z miejsc witają dostojnych gości. Na salę chodzą Leonid Breżniew, Mikołaj Podgorny, następnie Ludwik Swoboda, Gustaw Husak, Filistow i Erich Honecker. Posłowie stojąc, oklaskami witają dostojnych gości. Goście oklaskami i śmiechem witają przedstawicieli naszego parlamentu. Za stołem prezydialnym zajęli już miejsca marszałek Sejmu Czesław Byczek, wicemarszałkowie Zenon Pistrow i Jan Karol. Na chwilę zabierze głos marszałek Czesław Byczek. Otwieram posiedzenie. Na sekretarzy powołuję posłów Reginę Pawlikowską i Zdzisława Kurowskiego. Protokół i listę mówców prowadzi posłanka Regina Pawlikowska. Proszę posłów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym. Prezydium Sejmu usprawiedliwia nieobecność posłów na posiedzeniu i których nazwiska będą w załączniku do obecnego posiedzenia. Ustalony przez Sejm porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia został uroczyste posiedzenie Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Czy w sprawie porządku dziennego są jakieś uwagi? Nie słyszę. Obywatele, posłowie, uroczyste nasze posiedzenie odbywa się w szczególnie podniosłym momencie. W przeddzień 25. rocznicy powstania Polski Ludowej. W posiedzeniu naszym biorą udział dostojni i drodzy nam goście. Niech mi więc będzie wolno, otwierając posiedzenie, w imieniu was wszystkich obywatele posłowie, pod ich adresem przede wszystkim skierować moje słowa. Witam serdecznie. Przybyło na nasze posiedzenie delegacje Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w osobach sekretarza generalnego Komitetu Centralnego
Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego towarzysza Leonida Breżniewa i przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich towarzysza Mikołaja Podgórnego. Witam serdecznie delegację Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w osobach prezydenta Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej towarzysza Ludwika Swobody i pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowackiej towarzysza Gustawa Husaka. Witam serdecznie delegację Niemieckiej Republiki Demokratycznej w osobach prezesa Rady Ministrów i zastępcy przewodniczącego Rady Państwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej towarzysza Willi Stoffa oraz członka Biura Politycznego, sekretarza Komitetu Centralnego Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności towarzysza Ericha Honeckera. Witam wszystkich obecnych. Przystępujemy do porządku dziennego. Proszę o zabranie głosu pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, posła Władysława Gomułkę. Obywatelu Marszałku, Wysoka Izbo. Przed 25 laty otwarła się nowa karta dziejów Polski. W Chełmie, w pierwszym uwolnionym od okupanta mieście polskim, powołany został z woli Krajowej Rady Narodowej, podziemnego Parlamentu Polskiej Demokracji, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Jego siedzibą i zarazem pierwszą stołeczną kolebką Polski Ludowej było miasto Lublin. Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, obwieszczający odrodzenie Polski, stał się zapowiedzią nowej epoki w historii naszego narodu. Obóz demokracji polskiej, któremu przewodziła Polska Partia Robotnicza, włożył w słowa manifestu lipcowego całe swe historyczne doświadczenie. Wyraził w nich wiekowe dążenia i pragnienia ludu pracującego. Program manifestu stał się fundamentem, na którym krok po kroku, piętro za piętrem od 25 lat wnosimy gmach nowej Polski, Polski socjalistycznej. W tych pierwszych dniach wolności, gdy lud pracujący rozpoczynał budowę swojej państwowości, nasz ówczesny rząd, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, tyle miał ziemi pod stopami, ile jej co dzień zdołały wywalczyć korpusy radzieckie i dywizje polskie w krwawych bojach hitlerowskim okupantom. Tyle miał siły, ile mu udzieliły świeżo wyzwolone wsie i miasteczka, ile mu jej dali z siebie ludzie pracy skupiający się wokół swojej władzy ludowej. Wówczas w Lublinie
kiedy zakładaliśmy społeczne, polityczne i prawne podstawy pod nową, ludową Rzeczpospolitą, rzeczą najważniejszą była wojna z najeźdźcą hitlerowskim. Wojna, którą naród polski toczył nieustannie od 1 września 1939 roku i która daleka jeszcze była od zakończenia. Gdy Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego odchodził ze sceny historycznej, ustępując miejsca rządowi tymczasowemu, front stał na Wiśle, Narwi i Wisłoce. 75% ziemi polskiej znajdowało się jeszcze pod władzą okupanta. 75% ludności polskiej narażone było wciąż na postępującą eksterminację. Dorobek materialny Polaków ulegał dalszemu niszczeniu przez okupantów. To też sprawę wojny, sprawę przyspieszenia wyzwolenia i wzmożenia udziału narodu polskiego w walce o zmiażdżenie Niemiec hitlerowskich traktowaliśmy jako naczelne zadanie nowej władzy, najwyższy nakaz dany nam przez naród. W dniu swych narodzin Ludowe Państwo Polskie miało 65 000 żołnierzy na froncie. Pierwszą armią Wojska Polskiego, tworzoną przez Lewicę Polską na ziemi radzieckiej, przy jakże doniosłej radzieckiej pomocy, a także 40 000 młodego żołnierza z powstających dopiero formacjach, nie licząc partyzantów Armii Ludowej oraz ludowego antyhitlerowskiego podziemia. Po 5 miesiącach działalności Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego mieliśmy już 286 000 nowocześnie uzbrojonych żołnierzy w szeregach Zjednoczonego Ludowego Wojska Polskiego. Pod koniec wojny, wiosną 1945 roku, mieliśmy pod bronią prawie 400 000 ludzi, z czego 185 000 wzięło udział w wielkich wiosennych bitwach, które przyniosły wolność całej Polsce i zadecydowały o ostatecznym zwycięstwie nad hitlerowską tyranią. Udział Ludowego Wojska Polskiego w ofensywie styczniowej, a zwłaszcza w walkach na Pomorzu w lutym i marcu 1945 roku ważył na przebiegu operacji wojskowych na froncie wschodnim i przyczynił się w sposób istotny do skrócenia okupacji ziem środkowej i północnej Polski. Armie polskie uczestniczące w ofensywie kwietniowej stanowiły 8–10% ogółu wojsk walczących w gigantycznej bitwie między Sudetami i Bałtykiem, która przesądziła o ostatecznej klęsce Hitlera. To też fakt, że właśnie nasz żołnierz, jedyny z sojuszników, stanął obok żołnierza radzieckiego w Berlinie, stał się symbolem dziejowej sprawiedliwości. Ten udział Polaków w ostatecznym zwycięstwie nad hitleryzmem odegrał wielką rolę w historycznych rozstrzygnięciach mających na celu zabezpieczenie przyszłości Polski i Europy przed zaborczością niemiecką. Rozstrzygnięcia, które przywróciły Polsce jej ziemię piastowskie, Odrę i Nysę Łużycką i wybrzeże Bałtyku po Szczecinie. Sprawiedliwe dla Polski rozstrzygnięcie w Poczdamie, mające u swych podstaw decyzję konferencji trzech mocarstw w Jałcie. Naród polski opłacił straszliwą daniną krwi, cierpień i strat w czasie II wojny światowej. Rachunek zbrodni hitlerowskich dokonanych na narodzie polskim jest przerażający. 6 milionów poległych i pomordowanych, 22% biologicznej substancji narodu, to liczby, których wstrząsająca wymowa jest nie do zatarcia. A przecież nie wyczerpują one ogromu strat Polski.
Z każdego 1000 obywateli polskich zamieszkałych w Polsce w 1939 roku 220 zostało zamordowanych, 37 okaleczonych do ciężkiego inwalidztwa. Na gruźlicę zapadło około 100. Do obozów pracy i na przymusowe roboty wywieziono przeszło 100. Pozbawiono całego dobytku i wysiedlono 90. Pozostawiono bez dachu nad głową 150. Całkowitemu zniszczeniu uległo prawie 40% majątku narodowego, wartość równa dorobkowi pracy 2 poprzednich pokoleń Polaków. Ten straszliwy bilans wyrażał jedynie częściową realizację zbrodniczych planów okupanta, planów całkowitej likwidacji narodu polskiego jako narodu zdolnego do życia. Zwycięzcy, jak cynicznie oświadczał Hitler w przededniu napaści na Polskę, nikt nie odważy się sądzić. Dziś raz jeszcze przypomnieć wypada, że jeśli te obłędne plany pełnej eksterminacji narodu polskiego nie zostały urzeczywistnione, zawdzięczamy to w stopniu decydującym Związkowi Radzieckiemu, jego bohaterskiej armii. Przyspieszenie wyzwolenia o każdy tydzień oznaczało dla nas uratowanie życia 20 000 ludzi. Tylu bowiem przeciętnie mordowali hitlerowcy w ciągu każdego tygodnia okupacji w naszym kraju. Główną rolę zwycięzcy nad faszyzmem odegrała armia radziecka. Ona to, jak świadczą tajne wykazy strat armii hitlerowskiej, zadała prawie 80% wszystkich strat poniesionych przez hitlerowskie wojska lądowe w okresie od 1 września 1939 roku do 20 kwietnia 1945. Narody radzieckie okupiły swoje zwycięstwo ogromem ofiar. 20 milionów obywateli radzieckich w latach wojny oddało życie w walce o wspólne nasze zwycięstwo. 600 000 żołnierzy radzieckich padło na ziemi polskiej. Kości żołnierzy radzieckich spoczywają w ziemi wszystkich krajów socjalistycznych Europy. Sojusz polsko-radziecki, w którym partia klasy robotniczej widziała główną dźwignię wyzwolenia narodowego i gwarancję siły i niepodległości Polski, dał w II wojnie światowej swój historyczny egzamin. Organizując wojenny wysiłek narodu do wspólnej ze Związkiem Radzieckim walki z wrogiem, młoda władza ludowa podjęła równocześnie dzieło socjalistycznej przebudowy ustroju społecznego. Tylko bowiem zespolenie w jedno wyzwolenia narodowego z wyzwoleniem społecznym ludu pracującego mogło doprowadzić i doprowadziło do odrodzenia Polski. Tylko na tej drodze można było rozwiązać kluczowe problemy stojące przed krajem i zapewnić mu nową perspektywę rozwojową. Dalekowzrocznej myśli politycznej reprezentowanej przez obóz polskiej demokracji siły reakcyjne dnia wczorajszego naszej historii przeciwstawiały zaciekłą wrogość wobec Związku Radzieckiego, wściekły antykomunizm i wsteczne dążenia do odbudowy Polski w jej przedwojennym kształcie ustrojowym. Obóz reakcji polskiej wszystkie swoje nadzieje łączył z rachubami na rozbicie koalicji antyhitlerowskiej i na to, że zachodnie mocarstwa potrafią narzucić Polsce stary, zbankrutowany reżim i burżuazyjne porządki. Z tych to roszczeń i pretensji do sprawowania władzy w Polsce, że z głównych koncepcji reakcji
zrodziła się tragedia Powstania Warszawskiego. Gdy Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego borykał się z ogromnymi trudnościami w pierwszych dni, gdy w każdym wyzwolonym mieście zaczynać musiał od pogrzebania ostatnich ofiar hitlerowskiego terroru, gdy z największym wysiłkiem starał się zapewnić elementarne warunki do pracy i codziennego życia ludności, gdy tworzył wojsko, by przyspieszyć zwycięstwo i wzmocnić pozycję Polski, reakcja opanowana była jedną tylko maniacką myślą: choćby na kilka godzin przed wyzwoleniem ustanowić własną władzę, własny, prawowity w cudzysłowie rząd w stolicy kraju i postawić obóz demokracji polskiej, cały kraj, a także Związek Radziecki i Europę wobec faktu dokonanego. Dlatego wstecznego, wąskoklasowego celu nadużyto gorącego patriotyzmu, nienawiści do okupanta, pragnienia wolności i gotowości do największych ofiar dla ojczyzny, ożywiających lud Warszawy, a zwłaszcza jej młodzież. Powstańcy Warszawy dokazywali cudów męstwa, tocząc przez 63 dni wspaniałą i rozpaczliwą walkę w obronie ukochanego miasta, jego bezcennych wartości materialnych i kulturalnych niszczonych przez SS-manów von den Bacha, w obronie ludności bezlitośnie tępionej i mordowanej przez bestialskich zbrodniarzy. Klęska walczącej Warszawy stała się nie tylko narodową tragedią, której skutki zaciążyły na długie lata na naszym życiu, lecz stała się równocześnie straszliwym symbolem historycznego bankructwa wszystkich burżuazyjnych sił politycznych, wszystkich reakcyjnych partii i ich emigracyjnego rządu, które rościły sobie pretensje do przewodzenia narodowi, ale w imię swych egoistycznych, klasowych interesów pchały go ku przepaści. Dlatego też nasza walka o nową, niepodległą Polskę musiała być również walką przeciwko Polsce starego porządku, walką przeciwko londyńskiej reakcji, która z klęsk narodowych nie umiała i nie chciała wyciągnąć żadnych wniosków. Tylko jednoczesna walka przeciwko Niemcom hitlerowskim o wyzwolenie narodowe i walka przeciwko rodzimej reakcji o umocnienie władzy ludowej zapewnić mogła narodowi polskiemu przełomowe zwycięstwo. W owych dniach narodzin Polski Ludowej dynamika rewolucji stała się potężnym motorem walki narodowo-wyzwoleńczej, zaś patriotyczny program odbudowy państwa polskiego po Odrę i Nysę i Bałtyk zdobywał serca i umysły ludzkie dla rewolucyjnych przeobrażeń społecznych. Nowa koncepcja polityczna, która odrodzenie Polski łączyła ze zwycięstwem armii Związku Radzieckiego, a przyszły byt niepodległy naszej ojczyzny z socjalizmem, choć wykrystalizowała się ostatecznie dopiero w okresie okupacji w postaci programu Polskiej Partii Robotniczej, była przecież rezultatem krytycznej oceny doświadczeń polskiego ruchu robotniczego w ciągu całych dziesięcioleci, wyrastała z najgłębszych doświadczeń dziejowych walki wyzwoleńczej narodu polskiego na przestrzeni całej jego nowożytnej historii. Od chwili rozbiorów Polski w końcu XVIII wieku na przestrzeni 2 stuleci najwyższym sprawdzianem stanowiska wszystkich klas naszego społeczeństwa i wszystkich ugrupowań politycznych była sprawa odzyskania niepodległości. Najbardziej reakcyjne warstwy społeczne, przede wszystkim wśród magnaterii, poszły na ugodę z zaborcami za cenę zachowania i ochrony swoich klasowych przywilejów. Jednakże większość społeczeństwa, ożywiona duchem niezłomnego patriotyzmu i umiłowania wolności,
nie zrezygnowała nigdy z walki o odzyskanie niepodległego bytu. Na swojej własnej ziemi i poza jej granicami, wszędzie, gdzie zaświtała choćby najmniejsza nadzieja przysłużenia się sprawie wyzwolenia ojczyzny, kolejne pokolenia patriotów polskich podejmowały upartą, ofiarną, bohaterską walkę. Ginęli w insurekcji i w powstaniach narodowych, padali tysiącami na polach bitewnych wielkich wojen napoleońskich, walczyli na barykadach wiosny ludów, bohatersko bronili paryskiej komuny. Nieraz też bili się w mundurach wojsk cesarzy i monarchów za obcą im sprawę. Wszędzie na pobojowiskach Europy i innych kontynentów bielały kości polskich żołnierzy. Wszystkie te niezliczone ofiary i bohaterskie wysiłki przynosiły narodowi polskiemu tylko tanie słowa uznania dla jego męstwa i dzielności, nic nie kosztujące wyrazy współczucia dla nieszczęśliwej Polski, ale nie przybliżały narodu do niepodległości. Droga Polski do niepodległego bytu była bowiem zamknięta przez istniejący w Europie porządek, u którego podstaw leżało święte przymierze trzech mocarstw zaborczych: Prus, Rosji i Austrii, a każdy zryw polskich sił wyzwoleńczych powodował tylko zwarcie się tego sojuszu. Żadne państwo, żadna siła polityczna ówczesnej Europy nie była zainteresowana, nie była gotowa, nie była zresztą i zdolna okazać narodowi polskiemu realnej pomocy w jego dążeniu do odbudowy swojej państwowości. Sztandar niepodległości Polski podniósł dopiero rewolucyjny ruch proletariatu, który zmierzał do obalenia całego panującego feudalno-burżuazyjnego porządku w Europie. Od chwili, gdy pierwsza międzynarodówka na swym inauguracyjnym zebraniu proklamowała na wniosek Marksa i Engelsa bezwzględne prawo narodu polskiego do odzyskania samodzielności narodowej, sprawa niepodległości Polski stała się nieodłączną od sprawy rewolucji socjalnej. Z rewolucją socjalistyczną w państwach zaborczych wiązał też swe nadzieje polski ruch robotniczy od swego zarania, wszystkie jego kolejne marksistowskie partie. Nadzieja ta znalazła swe urzeczywistnienie dopiero w naszym stuleciu, chwilą zwycięstwa pierwszej rewolucji socjalistycznej w Rosji. Wielka rewolucja październikowa zburzyła doszczętnie istniejący układ sił i przez to otwarła Polsce drogę do niepodległości. Runął taras ostoja europejskiej reakcji, obalone zostały trony pozostałych zaborców. Władza radziecka pierwsza proklamowała prawo Polski i innych ujarzmionych narodów do samookreślenia i państwowej samodzielności. Ożywcze tchnienie rewolucji potęgowały siły postępowe w całej Europie i otwarło przed narodem polskim drogę do wolności. W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Jednakże niepodległość kruchą i nietrwałą. Władza państwowa znalazła się w rękach sił wstecznych, które nie potrafiły wyciągnąć wniosków z tragicznych doświadczeń narodu, ani pojąć rewolucyjnych przemian, jakie się naokoło dokonywały. Głównym wrogiem był dla nich Związek Radziecki. Ich polityczne koncepcje wyrastały z tradycji dawnej Rzeczpospolitej szlacheckiej. Przenikała je wrogość wobec ruchu rewolucyjnego i wszystkich postępowych dążeń mas pracujących.
niezdolne rozwiązać żadnego programu społecznego i ekonomicznego rządy kapitalistów i obszarników, zaślepione antysowietyzmem i antykomunizmem, doprowadziły kraj do regresu gospodarczego i politycznego. Słaba i osamotniona, uzależniona od zachodnich mocarstw imperialistycznych, druga Rzeczpospolita upadła po 20 latach istnienia pod ciosami hitlerowskich najeźdźców. I znów Polacy w poszukiwaniu dróg do odzyskania niepodległości krwawili na wszystkich frontach II wojny światowej, w kraju i poza jego granicami, a groby polskie pokryły pola bitewne w całej Europie. Nie były to już ofiary daremne. Żołnierz polski, walcząc w kraju, w podziemiu czy za granicą, na wschodzie czy na zachodzie, walczył ze śmiertelnym wrogiem, hitlerowskim najeźdźcą. I gdziekolwiek krew swą przelewał ją za Polskę. Jednakże nie wszystkie sztandary, pod którymi Polacy walczyli, wiodły do niepodległości Polski. Realną drogę do niepodległości odrodzenia Polski wytyczały tylko te siły społeczne i polityczne, które wyrwały się z kręgu tradycyjnych idei i reakcyjnych wyobrażeń politycznych, kształtujących świadomość znacznej części naszego społeczeństwa w okresie zaborów i międzywojennego dwudziestolecia. Obiektywna sytuacja sprawiła, że polskie klasy posiadające i reprezentujące je wsteczne siły polityczne nie były już zdolne do sformułowania skutecznego programu niepodległościowego. Stawało się bowiem sprawą coraz bardziej oczywistą, że odzyskanie niepodległości przez Polskę łączy się z nadchodzącym zwycięstwem pierwszego państwa socjalistycznego i głębokimi zmianami w układzie sił światowych na niekorzyść mocarstw imperialistycznych. Takie zmiany wchodziły w kolizję z interesami klas posiadających, całą koncepcją dwóch wrogów, która niezmiennie przyświecała ich polityce. Dlatego ta polityka zawiodła obóz reakcji w ślepy zaułek. Trzeba jednak powiedzieć, że również szersze kręgi naszego społeczeństwa, niezwiązane z tymi obiektywnymi interesami z klasami posiadającymi i głęboko patriotyczne, nie zdołały jeszcze w owym czasie wznieść się ponad tradycyjne, a jednocześnie anachroniczne już wyobrażenia polityczne i społeczne. Najbliższa zrozumieniu rzeczywistych wymogów epoki historycznych była polska klasa robotnicza. Jej obiektywne interesy ogniskowały się bowiem wokół odzyskania niepodległości i ustanowienia socjalistycznego ładu społecznego po wojnie, zarówno w Polsce, jak i w Europie w ogóle. Między klasowymi interesami proletariatu polskiego a narodowymi interesami Polski istniała zasadnicza zbieżność. Dlatego Polska Partia Robotnicza, partia marksistowsko-leninowska, wyrażająca idee polityczne klasy robotniczej oraz reprezentująca jej historyczne dążenia i aspiracje, mogła się stać i stała się twórcą koncepcji odrodzenia Polski. Zwycięstwo Związku Radzieckiego nad faszyzmem nie tylko przywróciło Polsce wolność, ale stworzyło też dla polskiej klasy robotniczej, dla polskiego ludu pracującego historyczną szansę zdobycia władzy i wyrwania Polski z orbity imperialistycznego systemu. Tę szansę 25 lat temu obóz polskiej demokracji pod przewodem Polskiej Partii Robotniczej potrafił wykorzystać i wprowadzić nasz kraj
na nowy, socjalistyczny szlak dziejowy. Historia dowiodła, że sprawa niepodległości Polski jest nierozłącznie związana z socjalizmem, że ojczyzna nasza może istnieć na mapie Europy, może się pomyślnie rozwijać, może się czuć bezpieczna tylko jako państwo socjalistyczne. Wysoka Izbo, patrząc na drogę przebytą od chwili wyzwolenia, na wielkość materialnego dorobku stworzonego ofiarnym trudem klasy robotniczej i całego ludu pracującego, na postępy osiągnięte we wszystkich dziedzinach życia społecznego, na wkład Polski Ludowej do dzieła pokoju europejskiego i jej pozycję w rodzinie państw socjalistycznych, widzimy z całą wyrazistością, że ćwierćwiecze, które dziś zamykamy, było najbardziej przełomowym, a zarazem najbardziej płodnym okresem w historii narodu polskiego. W okresie tym stały przed nami trzy kardynalne zadania, których rozwiązania domagały się najwyższe interesy narodu polskiego. Po pierwsze, trzeba było odbudować państwo polskie w nowych, sprawiedliwych granicach i zapewnić jego niezawisłość, bezpieczeństwo i pokojową przyszłość. Zadanie to można było rozwiązać tylko w ramach systemu socjalistycznego, w ścisłym sojuszu ze Związkiem Radzieckim i innymi państwami socjalistycznymi, które powstały do życia. Po drugie, trzeba było stworzyć od podstaw silną władzę ludową, która dokona dzieła przebudowy społecznej, obroni nowy, powstający ustrój socjalistyczny przed atakami wrogów i zapewni mu pomyślny rozwój. Zadanie to można było rozwiązać tylko pod przewodem partii klasy robotniczej, jej marksistowsko-leninowskiej partii. Po trzecie, trzeba było wydźwignąć kraj z ruiny, wygrać wyścig z czasem i usunąć to zacofanie, w którym pogrążyły Polskę od wieku XVII rządy magnaterii i szlachty, potem zaborcy, a wreszcie rządy obszarników i kapitalistów w okresie II Rzeczypospolitej. Zadanie to można było rozwiązać tylko na drodze budownictwa socjalistycznego. Dziś, bilansując ubiegłe ćwierćwiecze, możemy powiedzieć naszemu narodowi z całym poczuciem odpowiedzialności, że zadanie te zostały pomyślnie rozwiązane. Mamy dziś Polskę ludową, od Bugu po Odrę i Nyskę, silną i bezpieczną, otoczoną granicami przyjaźni i pokoju. Mamy władzę ludową, która strzeże czujnie zdobyczy socjalizmu. Mamy Polskę o dochodzie narodowym, który w roku bieżącym będzie prawie 5-krotnie wyższy niż w najlepszym roku przedwojennym. Osiągnięcia 25-lecia wymagały wielkich wysiłków i niemałych wyrzeczeń. Mieliśmy przeciwko sobie nie tylko zaciekły opór reakcji, wewnętrznych i zewnętrznych wrogów socjalizmu, którzy ani na chwilę nie przestawali nas szkalować i atakować. Mieliśmy przeciw sobie ogrom zniszczeń, spuściznę zacofania i ciemnoty, bezwładne ciążenie złych przyzwyczajeń oraz anarchistycznych sobie pańskich tradycji. Mieliśmy przeciwko sobie brak doświadczenia i głód kwalifikowanych kadr. I jeśli na przekór siłom dnia wczorajszego pokonaliśmy piętrzące się trudności, jeśli potrafiliśmy przezwyciężyć własne słabości i błędy i rozwiązać zadania, które postawiła przed nami historia, to stało się tak dlatego, że partia nasza i skupione wokół niej we froncie jedności narodu siły polskiej demokracji socjalistycznej reprezentowały zawsze przyszłość
łączyły los Polski z nowym, postępowym systemem społecznym, socjalizmem. Dynamika naszego rozwoju gospodarczego na przestrzeni ubiegłego ćwierćwiecza należy do najwyższych na świecie. Najpotężniejszą dźwignią wzrostu ekonomicznego i społecznego postępu stała się socjalistyczna industrializacja całego kraju, budowa od podstaw wielkiego, nowoczesnego przemysłu. Produkcja przemysłowa Polski w porównaniu z okresem przedwojennym wzrosła 14-krotnie, a liczba zatrudnionych w przemyśle robotników i pracowników powiększyła się 4,5 razy. Zbudowaliśmy i rozbudowaliśmy przez te lata tysiące zakładów przemysłowych, kopalń, hut, fabryk, całe nowe gałęzie wytwórczości, zwłaszcza w przemyśle hutniczym, maszynowym i chemicznym. Utworzyliśmy nowe okręgi przemysłowe na terenach niegdyś biednych i upośledzonych. Rozwinęliśmy i unowocześniliśmy sieć komunikacyjną kraju, transport kolejowy, samochodowy i morski. Wychowaliśmy nowe kadry fachowców, liczne zastępy kwalifikowanych robotników, techników i inżynierów. W roku 1968 na każde 100 osób w wieku 20 lat i więcej 28 osób posiadało wykształcenie średnie i wyższe, czyli 12 razy więcej niż w roku 1938. Socjalistyczna industrializacja kraju położyła kres marnotrawstwu żywych sił narodu, agrarnemu przeludnieniu i bezrobociu. Liczba zatrudnionych poza rolnictwem zwiększyła się z niespełna 3 milionów do przeszło 10 milionów. Polska międzywojenna była krajem rolniczym, w którym 1/3 ludności żyła w pracy poza rolnictwem, a tylko 30% zamieszkiwało w miastach. Dziś w pracy poza rolnictwem utrzymuje się 2/3 ludności Polski, a w odbudowanych i szybko rosnących miastach żyje już ponad połowa narodu. W oparciu o środki dostarczane przez przemysł wieś polska wydatnie zwiększyła i unowocześniła produkcję rolną. Z każdego hektara użytków rolnych osiągamy dziś dwukrotnie większą produkcję niż w latach 30. przy mniejszej o połowę liczbie zatrudnionych w rolnictwie. W porównaniu do pierwszego roku powojennego globalna produkcja rolna wzrosła prawie 3,5 raza, zaś produkcja zwierzęca 4-krotnie. W niezmiernie krótkim czasie zabudowaliśmy i zagospodarowaliśmy ziemie zachodnie, które powróciły do macierzy spustoszone. Dziś tętnią one życiem, pracą i nauką, zintegrowane całkowicie z resztą kraju i zamieszkałe przez blisko 9 milionów Polaków, z których przeszło połowa tam się już urodziła, wytwarzają około 23% dochodu narodowego Polski. Polska była przez te wszystkie lata wielkim placem budowy. Na rusztowaniach socjalizmu rok rocznie setki tysięcy ludzi znosiło nowe zakłady produkcyjne, nowe osiedla, nowe szkoły i ośrodki zdrowia. Z roku na rok rósł wysiłek inwestycyjny narodu. W przeliczeniu na jednego mieszkańca jest on w roku bieżącym prawie 10-krotnie wyższy niż w pierwszym powojennym roku odbudowy. W ciągu 25 lat, licząc w cenach porównywalnych z roku 1961, przeznaczyliśmy na powiększenie majątku trwałego i rozwój naszej gospodarki 2150 miliardów złotych, z czego w ciągu ostatnich lat 5 wydaliśmy około 847 miliardów złotych.
Dynamiczny rozwój gospodarki umożliwił wzrost spożycia społecznego i podniesienie materialnego, socjalnego i kulturalnego poziomu życia ludności miast i wsi. Spożycie najbardziej wartościowych artykułów żywnościowych, mięsa, tłuszczu, cukru, jest dziś w przeliczeniu na jednego mieszkańca 3 razy wyższe niż przed wojną, a odzieży i obuwia przypada 2 do 3 razy więcej. Nieporównywalnie wzrosło wyposażenie rodzin w dobra trwałego użytku. Dzięki wybudowaniu 8,5 miliona nowych izb, radykalnej poprawie, choć wciąż jeszcze niedostatecznej, uległy warunki mieszkaniowe. Co 3. mieszkaniec naszego kraju mieszka w nowym domu, co łączy się z znacznie wyższym standardem wyposażenia w urządzenia komunalne. Pod względem zdobyczy socjalnych, uprawnień urlopowych, ubezpieczeń społecznych, a także ochrony zdrowia, kraj nasz należy dziś do przodujących w świecie. Nasz system szkolny stale udoskonalany zabezpiecza już blisko 85% młodzieży zdobycie wykształcenia zawodowego lub ogólnego w zakresie szkoły średniej i otwiera przed coraz liczniejszymi zastępami młodzieży dostęp do studiów wyższych. Nowy ustrój społeczny naszego kraju okrzepł w walce z siłami wstecznymi i ukształtował w ciągu ubiegłego ćwierćwiecza takie formy życia politycznego, które kojarzą utrzymanie socjalistycznego kierunku rozwoju z coraz szerszą inicjatywą mas, twórczą krytyką i bezpośrednim udziałem milionów rzesz obywateli w rządzeniu i gospodarowaniu. Nie ma w tym naszym ustroju miejsca dla konkurujących wzajemnie partii politycznych, dla swobodnej gry sił, która by otwarła pole działania dla wrogów socjalizmu i marnotrawiła energię społeczeństwa w jałowych konfliktach. W dzisiejszym świecie podzielonym na 2 systemy, w świecie, w którym trwa zacięta walka między siłami socjalizmu a siłami imperializmu, naszym obowiązkiem jest na każdym etapie zabezpieczać kierowniczą rolę klasy robotniczej i jej partii w życiu narodu i państwa. Naród nasz, zmieniając oblicze swego kraju, przeobrażał się równocześnie w nowe społeczeństwo bez klas wyzyskiwaczy, bez społecznych antagonizmów, społeczeństwo wolnych ludzi pracy. Najliczniejszą i wiodącą siłą naszego narodu stała się klasa robotnicza, licząca dziś 6 milionów ludzi. Jej trzon to blisko 3,5 milionowa armia robotników przemysłowych, młodych, lecz coraz bardziej wykwalifikowanych, coraz wyżej wykształconych i coraz bardziej kulturalnych. Wielokrotnie powiększyła swe szeregi nowa socjalistyczna inteligencja, kwalifikowani, wykształceni pracownicy umysłowi wszystkich dziedzin. Liczba ludzi z wyższym wykształceniem przekroczyła 570 000, przy czym 90% spośród nich ukończyło wyższe uczelnie w Polsce Ludowej. Absolwentów szkół średnich pracuje w naszym kraju przeszło 4,5 miliona. Nasza gospodarka narodowa zatrudnia dziś 11 razy więcej inżynierów i 10 razy więcej techników niż przed wojną. Na wsi główną grupę społeczną stanowią chłopi średniorolni, których gospodarstwa w coraz szerszym zakresie, zarówno w sferze wymiany, jak i produkcji, wiążą się z uspołecznioną planową gospodarką. W rolnictwie i życiu społecznym wsi rośnie wciąż waga państwowych gospodarstw rolnych,
oraz coraz liczniejszych kadr wiejskiej inteligencji, a zwłaszcza specjalistów rolnych, którzy wnoszą do naszego rolnictwa postęp i wyższą kulturę rolną. Ten głęboki proces dokonujących się przeobrażeń nie jest bynajmniej zamknięty. Nadal zmienia się struktura naszego społeczeństwa, a wraz z tym i jego oblicze duchowe, jego świadomość. Nowe warunki ekonomiczne działają na rzecz likwidacji przeciwieństw klasowych, ale nawarstwienia starej mentalności i burżuazyjnej moralności, obce socjalizmowi nacjonalistyczne przesądy oraz wsteczne tradycje jeszcze nie znikły i w określonym stopniu obciążają świadomość różnych warstw społecznych. Są też wciąż podsycane przede wszystkim przez wrogie socjalizmowi siły zewnętrzne, imperialistyczne ośrodki propagandy i dywersji, które usiłują wygrać każdą trudność, każde niepowodzenie na naszej drodze, ażeby zakłócić nasz pokojowy rozwój i twórczą pracę narodu, aby poderwać podstawy naszego bytu narodowego, władzę ludową i naszą więź nierozłączną, sojusz i przyjaźń ze Związkiem Radzieckim i z całą wspólnotą państw kosmicznych. Dlatego też kształtowanie się jedności moralno-politycznych narodów, odpowiadające nowym socjalistycznym stosunkom i celom budowy społeczeństwa bezklasowego, może się dokonywać tylko w walce ze wszystkim, co ciągnie wstecz lub chce wypaczyć kierunek naszego rozwoju, w walce o socjalistyczną świadomość narodu, o związanie w jedno interesów osobistych obywateli z nadrzędnymi interesami kraju, o połączenie patriotyzmu ożywiającego nasze społeczeństwo internacjonalizmem i przyjaźnią do bratnich narodów. Dzieło stworzone w ciągu ćwierćwiecza wysiłkiem narodu polskiego łączy się nierozerwalnie z pokojem w Europie. Sojusz państw socjalistycznych Europy, sojusz wykuty jeszcze w ogniu wojny wyzwoleńczej, cementowany wspólnotą interesów klasowych i narodowych, wspólnotą celów i dążeń, przekształcił się w ciągu tych lat w potężną siłę obronną i stał się główną podporą pokoju światowego. Dzięki temu sojuszowi, który zmienił układ sił na świecie, Europa święcić będzie niezadługo wyjątkową w jej nowoczesnych dziejach rocznicę. Ćwierć wieku bez wojny. Nie jest to jednak równoznaczne z zabezpieczeniem pokoju na naszym kontynencie. Sprawa pokoju i bezpieczeństwa w Europie pozostaje nadal problemem perspektywicznie otwartym. Mimo że konflikty wojenne w Europie są w naszych czasach wprost nie do pomyślenia, potencjalne niebezpieczeństwo wojny ciągle towarzyszy i kryje się w polityce państw imperialistycznych, zwłaszcza zachodnio-niemieckich kół, które po dzień dzisiejszy nie wyrzekły się dążeń do przekreślenia rezultatów zwycięstwa narodów nad hitlerowskim faszyzmem w II wojnie światowej, a przede wszystkim do zmiany istniejących granic państwowych w Europie. W tym przede wszystkim kontekście, jako najbardziej miarodajny, rozpatrujemy i oceniamy politykę Niemieckiej Republiki Federalnej. Chyba również dzwon nie może budzić najmniejszej wątpliwości ta okoliczność, że podstawowym warunkiem pokojowego rozwoju naszego kontynentu
i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim narodom europejskim jest uznanie nienaruszalności istniejących granic w Europie, w tym granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej oraz granicy między obu państwami niemieckimi, Niemiecką Republiką Demokratyczną i Niemiecką Republiką Federalną. W tej intencji wystąpiliśmy 17 maja bieżącego roku z propozycją zawarcia między Polską a Niemiecką Republiką Federalną układu w sprawie ostatecznego uznania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, podobnie jak uznaje je układ zawarty w swoim czasie między Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną w Żelbie. Nie chcemy dziś wnikać w treść oficjalnych i nieoficjalnych reakcji, z jakimi spotkała się ta nasza propozycja w Niemieckiej Republice Federalnej. Wydaje się nam bowiem, że na oceny i analizy przyjdzie lepsza pora wówczas, kiedy można będzie określić, w jakim stopniu należy eliminować z tych ocen nacjonalizm i rewanżyzm. To wyprzedzanie z prawej strony, jakie cechuje w obecnym przedwyborczym okresie poszczególne partie polityczne i określone koła rządzące w Niemieckiej Republice Federalnej w ślepej pogoni za głosami wyborczymi. Oznacza to, że konkretnej odpowiedzi na naszą propozycję nadal oczekujemy. Nie możemy jednak nie wyciągać wniosków z podstawy zajmowanej przez zachodnio-niemieckie koła rządzące wobec własnego społeczeństwa. Budowanie swoich pozycji na nacjonalizmie, karmienie swego narodu złudzeniami, uginanie się przed siłami, które kultywują i odradzają imperialistyczne i hegemonistyczne tradycje Deutschland liberalne, nic dobrego przynieść nie może ani Niemcom, ani sprawie odprężenia i pokoju w Europie. Wybory do Bundestagu są wewnętrzną sprawą NRF. Bo on jednak dobrze chyba zdaje sobie sprawę z tego, że dla Europy nie może być obojętne, czy z wyborów tych siły militaryzmu, nacjonalizmu i odwetu wyjdą wzmocnione czy osłabione. Wyjątkowo szerokie echo, jakim się propozycja nasza odbiła w Niemieckiej Republice Federalnej i w innych państwach zachodnich, szeroka dyskusja, jaka się wokół niej rozwinęła w niemieckiej opinii, świadczy, że problem uznania zachodniej granicy Polski dojrzał do pełnego i ostatecznego rozwiązania i nikt nie potrafi go zdjąć z porządku dnia. Ci, którzy po wyborach do Bundestagu będą tworzyć nowy rząd, mają czas, by zastanowić się nad wiarygodnością własnych zapewnień o dążeniu do odprężenia i normalizacji stosunków z Polską i innymi socjalistycznymi państwami Europy Wschodniej. Kraje socjalistyczne w apelu budapesztańskim wystąpiły z inicjatywą zwołania ogólnoeuropejskiej konferencji w sprawie bezpieczeństwa i współpracy. Wspólnym celem krajów socjalistycznych jest doprowadzenie do tego, aby wszystkie państwa europejskie zasiadły do jednego stołu, aby bez jakichkolwiek warunków wstępnych przedyskutowały kluczowe problemy, od rozwiązania których zależy przyszłość naszego kontynentu. Wyrażamy zadowolenie, że szereg krajów niesocjalistycznych Europy przyjęło z pozytywnym zainteresowaniem nasze propozycje. Nie tracimy jednak z pola widzenia i tych głosów, które atakują ideę konferencji wprost lub pośrednio. Złudnym byłoby mniemać, iż siły zimnowojenne zainteresowane w utrzymaniu napięcia złożą broń.
Chcą one torpedować konferencję, odraczając ją w nieskończoność. Celem konferencji europejskiej winno być przygotowanie układu o zbiorowym bezpieczeństwie w Europie. Chodzi przede wszystkim o zagwarantowanie podstaw pokojowych stosunków międzynarodowych w Europie, takich jak uznanie i poszanowanie istniejącego stanu terytorialnego i państwami Europy Wschodniej. Kraje socjalistyczne w apelu budapeszteńskim wystąpiły z inicjatywą zwołania ogólnoeuropejskiej konferencji w sprawie bezpieczeństwa i współpracy. Wspólnym celem krajów socjalistycznych jest doprowadzenie do tego, aby wszystkie państwa europejskie zasiadły do jednego stołu, aby bez jakichkolwiek warunków wstępnych przedyskutowały kluczowe problemy, od rozwiązania których zależy przyszłość naszego kontynentu. Wyrażamy zadowolenie, że szereg krajów niesocjalistycznych Europy przyjęło z pozytywnym zainteresowaniem nasze propozycje. Nie tracimy jednak z pola widzenia i tych głosów, które atakują ideę konferencji wprost lub pośrednio. Złudnym byłoby mniemać, iż siły zimnowojenne zainteresowane w utrzymaniu napięcia złożą broń. Chcą one torpedować konferencję, odraczając ją w nieskończoność. Celem konferencji europejskiej winno być przygotowanie układu o zbiorowym bezpieczeństwie w Europie. Chodzi przede wszystkim o zagwarantowanie podstaw pokojowych stosunków międzynarodowych w Europie, takich jak uznanie i poszanowanie istniejącego stanu terytorialno-politycznego w Europie, wyrzeczenie się stosowania siły i groźby użycia siły w stosunkach międzynarodowych, wykluczenie mieszania się w sprawy wewnętrzne innych państw oraz regulowanie wszelkich przyszłych spornych problemów w drodze pokojowych rokowych. Rozważania wymagają sprawy regionalnych kroków rozbrojeniowych, które nabiorą aktualności chwilą wejścia w życie układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, a także problemy współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej i w innych dziedzinach. Chodzi więc o program oparty na zasadach pokojowego współistnienia państw o różnych ustrojach. Program, który wymaga rzeczowego podejścia i podejmowania bez uników węzłowych problemów politycznych, od których zależy przyszłość Europy. Przed Europą uwolnioną od wyścigu i ciężaru zbrojeń, połączoną wolą zapobieżenia wojnie, w dążeniu do szerokiej współpracy ekonomicznej, naukowo-technicznej, otworzą się szerokie perspektywy podniesienia poziomu życia narodu. Polska Ludowa, która zawsze prowadziła politykę pokojowego współistnienia, dokładać będzie nadal starań, aby doprowadzić do utworzenia ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa i współpracy. Wysoka Izbo, w ciągu ubiegłego ćwierćwiecza naród nasz zbudował mocny i trwały gmach Polski Ludowej, stworzył dobre warunki dla dalszego pomyślnego rozwoju naszej ojczyzny. Nie powinniśmy jednak usypiać naszej energii przesadnym świętowaniem z racji rzeczy już dokonanych. Życie bowiem nigdy nie stoi w miejscu. Aby sprostać surowym wymaganiom naszej epoki gigantycznego starcia i rywalizacji socjalizmu z kapitalizmem, epoki wyścigu pracy i wyścigu myśli naukowo-technicznej, musimy ciągle napinać siły, uruchamiać nieustannie nasze materialne i duchowe zasoby. Naszym niezmiennym drogowskazem jest socjalizm. Rewolucyjna natura tego ustroju wyznacza na każdym etapie nowe, wyższe zadania,
których realizacja rozstrzygać będzie o przyszłości kraju, o poziomie życia narodu, o sile Polski i jej miejscu w świecie. Zadania te ogniskują się przede wszystkim w sferze rozwoju gospodarczego. Wchodzimy w okres, kiedy o naszym wzroście ekonomicznym decydować będą czynniki intensywnego rozwoju, wyższa efektywność inwestycji, lepsze wykorzystanie istniejących mocy wytwórczych, wyższa rentowność produkcji, szybszy postęp naukowo-techniczny, wyższa wydajność pracy i wyższa opłacalność handlu zagranicznego. Tylko na tej drodze potrafimy osiągnąć dalszy, szybki wzrost dochodu narodowego i podnosić systematycznie poziom życiowy całego społeczeństwa. Główne założenia rozwoju na tym nowym etapie wypracował 5. zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Konkretyzowało je 2. plenum Komitetu Centralnego naszej partii. Obecnie zaś przekładają je na język przyszłego planu gospodarczego władze państwowe, resorty, zjednoczenia przemysłowe, rady narodowe, przedsiębiorstwa, instytucje projektowe i naukowe. Z wielkiej pracy nad opracowaniem projektów Narodowego Planu Gospodarczego na lata 1971-75 uczestniczą tysięczne kolektywy, działacze gospodarczy i przodujący robotnicy, inżynierowie i pracownicy nauki, realizatorzy przyszłego planu. Nasze nowe zadania nie dadzą się rozwiązać starymi sposobami. Wymagają przegrupowania sił i środków, koncentracji wysiłków na takich kierunkach rozwoju, które zapewnią rekonstrukcję i unowocześnienie całej gałęzi gospodarki narodowej, powiększenie eksportu, a także szybszy wzrost produkcji zaspokajającej potrzeby ludności. Musimy lepiej wykorzystać rosnące z roku na rok środki inwestycyjne oraz istniejące rezerwy potencjału gospodarczego. Można to osiągnąć jedynie w drodze systematycznego ulepszania i unowocześniania metod planowania, zarządzania i organizacji produkcji. Wdrażanie lepszych metod planowania i nowoczesnej organizacji pracy nie jest tylko sprawą prawidłowych dyrekcji. Jest to sprawa wiedzy, kwalifikacji, dyscypliny i odpowiedzialności kierowniczych kadr na wszystkich szczeblach, które muszą się uwolnić od starych, konserwatywnych nawyków. Niezbędnym warunkiem dynamicznego rozwoju naszej gospodarki jest wprowadzenie do wszystkich kluczowych działów produkcji zdobyczy współczesnej rewolucji naukowo-technicznej. Opóźnienia powstałe w tej dziedzinie są głównym źródłem naszych trudności. Zespolenie rewolucji naukowo-technicznej socjalistyczną planową gospodarką stanowi klucz do rozwiązywania węzłowych zadań rozwoju naszego kraju. Nauka stała się w naszej dobie bezpośrednią siłą wytwórczą, źródłem postępu i wzrostu ekonomicznego. Jak dowodzi praktyka szeregu rozwiniętych krajów, 2/3, a nawet 3/4 przyrostu dochodu narodowego uzyskuje się w wyniku wdrażania osiągnięć naukowo-technicznych i ulepszeń organizacyjnych. Przełomowe odkrycia współczesnej nauki tylko w warunkach socjalistycznego ustroju mogą być wykorzystane z pożytkiem dla ogółu i w interesie pokoju i dobrobytu całego społeczeństwa. W ciągu minionych 25 lat wysiłkiem całego narodu stworzyliśmy silne zaplecze dla prowadzenia badań naukowych i kształcenia kadr o wysokich kwalifikacjach. Od roku 1950 liczba pracowników naukowo-badawczych wzrosła 4-krotnie, a nakłady finansowe na badania naukowe 8-krotnie. Stworzyliśmy też w całym kraju sieć szkół wyższych oraz sieć instytutów naukowo-badawczych. Tempo rozbudowy zaplecza badawczego i szkolnictwa wyższego
dwukrotnie wyprzedza tempo przyrostu dochodu narodowego i na te potrzeby nie będziemy i nadal spędzić środków. Aby te nakłady państwa i wysiłki pracowników nauki były w pełni efektywne, niezbędne jest jednak bliższe niż dotąd powiązanie nauki z gospodarką. Mechanizmy, które powołane są do wdrażania osiągnięć nauki do produkcji, muszą być usprawnione. W szczególności rozbudowy wymaga zaplecze badawcze naszego przemysłu bezpośrednio powiązane z wielkimi zakładami, kombinatami i zjednoczeniami branżowymi. Nie stać nas na samodzielne rozwijanie badań i poszukiwanie rozwiązań w zbyt wielu dziedzinach. Wymaga to bowiem zaangażowania ogromnych środków materialnych i bardzo licznych kadr. Dlatego należy koncentrować wysiłki na wybranych kierunkach badań przy równoczesnej, szerokiej współpracy naukowo-technicznej z bratnimi krajami socjalistycznymi. Wspólnie ze środowiskiem naukowym, w pełni korzystając z jego wiedzy i inicjatywy w opracowywaniu prognoz rozwoju nauki i techniki, będziemy zatem dokonywać wyboru celów najistotniejszych dla gospodarki narodowej i wokół nich koncentrować środki i poszukiwania naszych badań. Unowocześnianie gospodarki narodowej i zaspokajanie jej wielostronnych potrzeb łączy się najściślej z naszą współpracą z innymi krajami socjalistycznymi w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Zarówno skala nowoczesnej produkcji, jak i tempo rozwoju poszczególnych nowych gałęzi wytwórczości wymaga międzynarodowego podziału pracy. Nawet wysoko rozwinięte i bogate kraje nie mogą sobie pozwolić na samodzielną produkcję wszystkich najbardziej nowoczesnych urządzeń czy środków komunikacji i wchodzą między sobą coraz głębsze powiązania kooperacyjne i specjalizacyjne. Potrzeby gospodarczego postępu w obecnym stadium rozwoju sił wytwórczych i rewolucji naukowo-technicznej dyktują wszystkim konieczność gospodarczej integracji. Proces ten posunął się daleko naprzód w krajach kapitalistycznych. Interesy socjalizmu wymagają od wszystkich krajów socjalistycznych, jak to stwierdziła ostatnia sesja Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, przyspieszenia procesu gospodarczej integracji naszej wspólnoty. Sprzyja temu sama natura planowej uspołecznionej gospodarki, która tworzy dogodne, obiektywne warunki dla koordynacji długofalowych zamierzeń inwestycyjnych i produkcyjnych, dla głębokiej i zróżnicowanej specjalizacji i kooperacji w wielu gałęziach gospodarki, dla rozwijania wspólnego rynku socjalistycznego, tak w zakresie towarów, jak pieniądza i kredytu. Idąc po tej pewnej, choć niełatwej drodze, wspólnie z zaprzyjaźnionymi krajami socjalistycznymi potrafimy podnieść poziom techniczny i efektywność naszej ekonomii. Twórcami wszystkich naszych osiągnięć, tak w sferze gospodarczej, jak w innych sferach życia gospodarczego, są ludzie, kadry, robotnicy, inżynierowie, rolnicy, pracownicy nauki, administratorzy i wychowawcy. Im wyższe są kwalifikacje zawodowe i społeczne kadry, tym większy dają one wkład do wspólnego dzieła budowy nowej Polski. Dlatego przywiązujemy tak wielką wagę do kształcenia młodzieży, wysoko wykwalifikowanych pracowników wszystkich dziedzin, pracowników o głębokiej wiedzy fachowej, a zarazem świadomych swej odpowiedzialności wobec państwa i narodu. Mamy prawo oczekiwać od naszych kadr, by ich stosunek do społeczeństwa, do swego kraju nie określała tylko wysokość materialnych dochodów, ale w nie mniejszym stopniu patriotyczna świadomość, że uczestniczą w wielkiej przebudowie swego kraju, wysiłku narodu, który nadrabia historyczne opóźnienia w tworzeniu nowych, sprawiedliwych stosunków między ludźmi.
Socjalizm bowiem to nie tylko postęp gospodarczy, to budowa ustroju, którym celem nadrzędnym jest dobro człowieka, w którym nie ma miejsca na wyzysk i krzywdę, w którym likwidacja klasowych podziałów wyrównuje start życiowy dla wszystkich, w którym miernikiem wartości obywatela jest jego praca, wiedza i poczucie społecznego obowiązku. Taki ustrój budujemy od lat 25, uwalniając się krok za krokiem od złego dziedzictwa starych stosunków społecznych, tworząc nową rzeczywistość i fundamenty pod lepszą przyszłość. Przyszłość ta należy do młodego pokolenia. Młodzież, ludzie do lat 30 wychowani i ukształtowani w Polsce Ludowej, to dziś już większość narodu. Dla tego pokolenia, które coraz szerszą ławą wstępuje w życie, dotychczasowy dorodek Polski Ludowej to nie cel, nie szczyt marzeń i ambicji, lecz tylko punkt startu do realizacji nowych zadań zakrojonych na miarę dnia jutrzejszego. Młodzież nasza winna być świadoma swych zdobyczy, praw i przywilejów, ale więcej myśleć powinna o swych obowiązkach. Pytajmy więc młodych nie o to, czego oni oczekują od Polski Ludowej. Pytajmy ich o to, czego Polska może od nich oczekiwać, co pragną oni uczynić, aby nasz kraj stał się bogatszym, silniejszym i szczęśliwszym, aby podnieść go na nowe wyżyny społecznego, materialnego i duchowego postępu. I nie wątpimy, że odpowiedź, której nam młodzież udzieli, będzie zapowiedzią kontynuacji tej historycznej drogi, jaką zapoczątkowaliśmy 25 lat temu, drogi budowniczych Polski socjalistycznej. Dziś, mijając milowy słup pierwszego ćwierćwiecza tej drogi, pragnę z trybuny sejmowej złożyć wszystkim budowniczym Polski socjalistycznej, współtwórcom jej dorobku, klasie robotniczej, pracującym chłopom, inteligencji technicznej i twórczej, inicjatorom i realizatorom wielkiego czynu 25-lecia, wszystkim, których ofiarnym trudem rąk i wysiłkiem myśli rosła i rozkwitała nasza ludowa ojczyzna, najserdeczniejsze słowa podzięki i wyrazy najwyższego uznania. Wysoka Izbo, 25-letni jubileusz Polski Ludowej świętujemy dziś razem z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi w obecności najwyższych przedstawicieli sąsiednich, bratnich krajów socjalistycznych. Ich obecność na uroczystym posiedzeniu naszego Sejmu symbolizuje sobą wspólnotę naszych historycznych losów, naszych interesów i celów, niezłomność naszych sojuszów, naszą przynależność do socjalistycznego świata, torującego ludzkości drogę w przyszłość. Pragnę w imieniu Komitetu Centralnego naszej partii i władz naczelnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, w imieniu Sejmu, Rady Państwa i Rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej gorąco pozdrowić naszych drogich gości ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w osobach sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego towarzysza Leonida Breżniewa i przewodniczącego prezydium Rady Najwyższej towarzysza Mikołaja Podgornego. Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej
w osobach prezydenta Republiki towarzysza Ludwika Swobody i pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji towarzysza Gustawa Picasa. Z Niemieckiej Republiki Demokratycznej w osobach premiera rządu i zastępcy przewodniczącego Rady Państwa towarzysza Willi Stoffa oraz członka Biura Politycznego i sekretarza Komitetu Centralnego Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności towarzysza Ericha Honeckera. Pragnę zapewnić naszych drogich gości, a za ich pośrednictwem bratnie narody Wielkiego Związku Radzieckiego, a także narody Czechosłowacji i Niemieckiej Republiki Demokratycznej, że naród polski, wierny zasadom internacjonalizmu, tak jak i przez ubiegłe ćwierćwiecze, tak i w przyszłości, ofiarną pracą nad rozwojem swego kraju, będzie pomnażał zjednoczoną potęgę socjalistycznej wspólnoty narodów, będzie umacniał jej jedność i konsekwentnie bronił sprawy pokoju i wolności narodów. Zamykając w dniu dzisiejszym pierwsze ćwierćwiecze, wkraczamy z ufnością w nowy etap naszej historii. Przewodzić nam będzie ta sama idea, z której 25 lat temu zrodził się manifest lipcowy, nieśmiertelna idea socjalizmu. Proszę uprzejmie o zabranie głosu sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego towarzysza Leonida Breżniewa. Дорогие товарищи, высокий Сейм, друзья, позвольте прежде всего сердечно поблагодарить вас за приглашение za zaproszenie do wzięcia udziału w dzisiejszym uroczystym posiedzeniu. Wielką radość sprawia mnie i towarzyszowi Podgornemu, że w tym świątecznym dniu jesteśmy tu razem z Wami. W imieniu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Prezydium Rady Najwyższej PZPR i Rządu Radzieckiego pozwólcie towarzysze, że złożę serdeczne życzenia ludziom pracy bratniej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, posłom na Sejm i całemu narodowi polskiemu z okazji historycznego etapu w życiu Polski Ludowej, 25-lecia jej narodzin. Ludzie radzieccy obchodzą wasze święto jako wspólne święto krajów socjalistycznych, jako wspaniały dowód zwycięskiego marszu naszej wspólnej socjalistycznej, komunistycznej sprawy.
myśli i uczucia 240-milionowego narodu radzieckiego są z narodem polskim, polską klasą robotniczą, chłopstwem, inteligencją. Ćwierć wieku temu wojska radzieckie i polskie, wypędzając faszystowskich najeźdźców, kroczyły na ziemię polską. Miały jeszcze przed sobą ciężkie walki, nowe zacięte boje w imię wyzwolenia narodów Europy od hitlerowskiej tyranii. Ale w tym pamiętnym lipcu 1944 roku jutrzenka odrodzenia Polski już zaświtała. Była to jutrzenka socjalizmu i jak dowiodła tego historia, nic już nie może zgasić jej blasku. Dziś, kiedy Polska socjalistyczna i wszyscy jej liczni przyjaciele uroczyście obchodzą wspaniałą rocznicę Dnia Odrodzenia, widać szczególnie wyraźnie, z jakim rozmachem i zdecydowaniem kraj kroczy naprzód. U tych, którzy wspólnie z wojskami radzieckimi i polskimi brali udział w walkach o wyzwolenie ziemi polskiej spod okupacji hitlerowskiej, na zawsze pozostanie w pamięci Polska z lat 1944-1945 roku. Okupanci faszystowscy zadali krajowi okrutne rany. Miliony synów i córek narodu polskiego padły ofiarą hitlerowskich morderców. Polska leżała w gruzach. W owym czasie było niemało takich działaczy politycznych, którzy twierdzili, że tylko z łaski kapitalistycznego Zachodu możliwa jest odbudowa i rozwój Polski. W przeciwnym bowiem razie czekają wieczne ubóstwo i zacofanie. Ich polityczny widnokrąg ograniczał się do obrony interesów dawnych klas panujących, które doprowadziły kraj do katastrofy. Byli jednak w Polsce ludzie, którzy przewidzieli dzień dzisiejszy. Byli to komuniści, godni kontynuatorzy legendarnej chwały polskich rewolucjonistów, tych, którzy walczyli na barykadach Komuny Paryskiej, rewolucji 1905 roku i w bitwach klasowych Wielkiego Października. Komuniści polscy zdobyli głęboki szacunek i zaufanie swego narodu. Tego prawa do kierowania społeczeństwem dowiedli ofiarną walką o interesy mas pracujących w czasach dyktatury burżuazji, wytrwałością i męstwem w latach walki z hitlerowskim okupantem. Dowiedli tym, że właśnie oni wysunęli jedynie realny program narodowego odrodzenia kraju. Komuniści polscy wiedzieli, że istnieje potężna siła, która jest zdolna podnieść i odrodzić Polskę. Komuniści znali wysoki poziom organizacji i rewolucyjnego ducha polskiej klasy robotniczej, wypróbowanego sojusznika i przyjaciela proletariuszy rosyjskich, o której bohaterstwie w swoim czasie mówił z zachwytem Włodzimierz i Lenin. Komuniści niezłomnie wierzyli, że Polska wyzwolona z kajdan kapitalizmu jest zdolna do największych czynów. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, silna swym powiązaniem z masami i wiernością nauce marksistowsko-leninowskiej, po zespoleniu całego narodu we froncie jedności, pomyślnie wprowadziła go na drogę socjalizmu. Wolna, suwerenna Polska, o której marzyli, o którą walczyli na przestrzeni całej historii polscy patrioci,
najlepsi synowie narodu, który dał światu Kopernika, Mickiewicza i Chopina, narodu Kościuszki, Dąbrowskiego, Dzierżyńskiego i Marchlewskiego, taka właśnie Polska stała się rzeczywistością. Polska ta istnieje, rozwija się i umacnia. My wszyscy, wasi szczerzy przyjaciele, odczuwaliśmy dumę i zachwyt, słuchając tego, co mówił o osiągnięciach socjalistycznej Polski. W tym przemówieniu nasz przyjaciel i towarzysz, wierny syn ludu polskiego i wybitny działacz Międzynarodowego Ruchu Komunistycznego, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR, towarzysz Władysław Gomułka. Intensywny rozwój gospodarki, rozkwit nauki i kultury, podniesienie stopy życiowej ludności, wysoka aktywność polityczna mas pracujących, oto charakterystyczne cechy współczesnej polskiej rzeczywistości. Wiemy, że bratnia Polska ma jeszcze przed sobą wiele poważnych zadań i skomplikowanych problemów. Wiele pracy, podobnie jak mamy wszyscy. Mówił tu o tym towarzysz Gomułka, ale rękojmią pomyślnego wykonania tych zadań jest fakt sprawowania kierownictwa przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą uzbrojoną w naukę marksizmu-leninizmu, ściśle powiązaną z masami oraz owocna współpraca Polski z innymi krajami socjalistycznymi. Jesteśmy głęboko przekonani, że naród polski, polscy komuniści, którzy wykazali prawdziwe bohaterstwo na polu pracy oraz dali dowody niezłomności i wytrwałości w odbudowie kraju, w budowie nowej socjalistycznej Polski, pomyślnie zrealizują te plany i zamierzenia. Socjalizm na zawsze położył kres poprzednim, tragicznym okresom w dziejach Polski. Nowa, niepodległa Polska stała się równoprawnym uczestnikiem wspólnoty socjalistycznej, której umocnienie wnosi ona stawki klas. Czy to chodzi o stosunki dwustronne między państwami socjalistycznymi, czy też o wielostronne powiązania krajów socjalizmu. Polska Rzeczpospolita Ludowa jest przykładem prawdziwie braterskiego podejścia do swych sojuszników i przyjaciół. Wspaniałe hasło bohaterskich polskich bojowników ubiegłego stulecia o wolność naszą i waszą w dobie obecnej wzbogaciło się o nową treść. Stało się nieodłącznym elementem internacjonalistycznej polityki Polski Ludowej. Polska Rzeczpospolita Ludowa cieszy się wielkim autorytetem na arenie międzynarodowej. Prowadząc konsekwentną socjalistyczną politykę zagraniczną, zdecydowanie bronią na pokoju w Europie i na całym świecie. Związek Radziecki, podobnie jak inne kraje socjalistyczne, wysoko ceni pryncypialną politykę bratniej Polski. Doskonale wiemy, że kiedy chodzi o obronę interesów socjalizmu, o utrwalenie pokoju, to naród polski, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza zawsze będą się znajdowały w pierwszym szeregu bojowników o wzniosłe ideały wolności narodów, o socjalizm. Przed 25 laty rozpoczął się również nowy rozdział w dziejach stosunków między naszymi krajami. Socjalizm ziścił najgłębsze marzenia naszych narodów
o sojuszu opartym na równości praw i o braterskiej współpracy zrodziła się niezachwiana przyjaźń Związku Radzieckiego i nowej, socjalistycznej Polski. W tym uroczystym dniu ze szczególnym wzruszeniem przyjęliśmy serdeczne słowa wypowiedziane tu dziś pod adresem Związku Radzieckiego, jego narodów, jego leninowskiej partii komunistycznej. Niech mi wolno będzie, drodzy towarzysze, z całego serca podziękować wam za te słowa i za uczucia, w których są one wyrazem. Ludzie radzieccy głęboko odczuwają przyjaźń i solidarność naszych polskich braci i odpowiadają im równie gorącą przyjaźnią i niezmienną solidarnością. W imieniu komunistów radzieckich, całego narodu radzieckiego, pragniemy wam oświadczyć, szanowni towarzysze, tej wysokiej, honorowej trybuny. Sprawa przyjaźni radziecko-polskiej jest dla nas sprawą świętą. Ludzie radzieccy nadal będą czynić wszystko, aby nasz niewzruszony sojusz, nasze braterskie więzy i wszechstronna współpraca ze socjalistyczną Polską stawały się coraz ściślejsze, coraz bardziej wielostronne i owocne. W naszej przyjaźni widzimy niezawodną gwarancję nowych zwycięstw w sprawie socjalizmu i sprawy komunizmu. Do osiągnięć i sukcesów doby obecnej naród radziecki i naród polski doszły drogą wielkich prób, najcięższych bitew w tych dziejach. Natchnione ideałami wolności i niepodległości przeszły one przez te próby, rozgromiły czarnościowy fasystów, najeźdźców i odniosły zwycięstwo. Narody naszych krajów zawsze będą pamiętały, jak wielkim kosztem zwycięstwo to osiągnięto i będą się starały być godnymi następcami tych, którzy je wywalczyli. Nigdy nie zapomnimy strasznej pożogni. Nie zapomnimy ruin Warszawy i Mińska. Wiecznie żyć będą w pamięci naszych narodów męczennicy Majdanka i Oświęcimia, ofiary blokady Leningradu. Wiele pokoleń czerpać będzie natchnienie z przykładu, jakim jest bohaterstwo uczestników bitew pod Stalingradem i na Łuku Kurskim, wyzwolicieli Warszawy i Pragi, Bratysławy, uczestników szturmu na Berlin, bezgraniczne męstwo milionów żołnierzy, którzy w niezliczonych, krwawych walkach obronili prawo narodów do niepodległości i wolności. I oświadczamy, to co narody zdobyły w ogniu bitew II wojny światowej, to zostało zdobyte na zawsze.
Niech nasi przeciwnicy klasowi nie żywią złudzeń, licząc na możliwość przekreślenia historycznych zwycięstw socjalizmu. Nigdy do tego nie dojdzie. Rękojmią temu jest życie i twórcza praca narodów krajów socjalistycznych. Ich wspaniałe plany, ich wspólna wola pogłębiania i rozwijania braterskiej współpracy we wszystkich dziedzinach, umacniania układu warszawskiego, który niezawodnie zapewnia suwerenność jego uczestników, bezpieczeństwo i nienaruszalność granic krajów socjalistycznych w Europie, w tym również granicy Polski Ludowej na Odrze i Nysie oraz zachodniej granicy Niemieckiej Republiki Demokratycznej, jak również Czechosłowacji. Jest to jakby wyrazem historycznej sprawiedliwości, że stolica Polski Ludowej Warszawa, miasto, które tak wiele wycierpiało, Warszawa bohaterska, symbol walki na śmierć i życie z faszyzmem, najgorszym wrogiem ludzkości. Dziś kwitnąca, piękna, socjalistyczna Warszawa dała imię temu bojowemu sojuszowi kraju socjalizmu. Towarzysze, życie wyraźnie wykazuje, jak nieocenione znaczenie mają stosunki internacjonalizmu socjalistycznego, które się ukształtowały między naszymi krajami i narodami wyszkolonymi wspólnym celem, wspólnym marksistowsko-leninowskim światopoglądem. Internacjonalizm socjalistyczny to nie pobożne życzenie, lecz konkretna rzeczywistość, realna rzeczywistość obecnej. Jego ucieleśnieniem jest skuteczna polityczna współpraca Związku Radzieckiego, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innych państw socjalistycznych. Umocnienie pozycji światowego socjalizmu jako całości są nierozerwalnie związane z solidarnymi działaniami państw socjalistycznych i wzajemną pomocą. Internacjonalizm socjalistyczny to wielka odpowiedzialność za losy socjalizmu nie tylko we własnym kraju, lecz również na całym świecie. Jest to najwyższe poszanowanie cech narodowych i historycznych w rozwoju każdego kraju i zdecydowana wola udzielania sobie nawzajem najszerszego poparcia. Jest to głębokie zrozumienie tej roli historycznej, jaką odgrywają kraje socjalistyczne w światowym procesie rewolucyjnym w dziele popierania wyzwoleńczej, antyimperialistycznej walki narodów. Internacjonalizm socjalistyczny znalazł wyraz tendencji do zbliżenia państw socjalistycznych we wszechstronnym rozwoju powiązań gospodarczych między nimi. Jesteśmy przekonani, że realizacja zadań nakreślonych na 23. specjalnej sesji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej umożliwi przyspieszenie postępu naukowo-technicznego w każdym z naszych krajów, wpływ na podniesienie dobrobytu mas pracujących i niewątpliwie jeszcze bardziej umocni pozycję światowego socjalizmu. Historia stosunków międzypaństwowych ma niemało sojuszów, które nie wytrzymały próby czasu i rozpadały się. W gruncie rzeczy były to zmowy klas wyzyskujących, zrodzone przez tę lub inną koniunkturę polityczną, przez te lub inne
przemijające interesy. Jednakże los, który je spotkał, nie grozi pogłębiający się współpracy krajów socjalizmu, albowiem nasz sojusz wyraża podstawową tendencję historyczną rozwoju całego społeczeństwa ludzkiego. Jest on oparty na głębokiej przyjaźni narodów, na jedności celów. Jego fundament to walka wielu pokoleń rewolucjonistów, demokratów, których gorącym marzeniem było wolne, oparte na równości praw, zjednoczenie narodów wszystkich krajów. Właśnie taka przyjaźń jednoczy narody krajów socjalistycznych. Taka przyjaźń jest niewzruszona i nie boi się żadnych prób. Oczywiście, towarzysze, stosunki oparte na zasadzie internacjonalizmu socjalistycznego nie układają się automatycznie. Jak wykazuje życie, potrzebna jest do tego konsekwentna praca polityczna i ideologiczna partii komunistycznych. Chodzi tu nie tylko o spuściznę przeszłości kapitalistycznej, a nawet feudalnej niekiedy, której nie da się wyplenić ze świadomości ludzi w ciągu jednego dnia, czy w ciągu nawet roku. Chodzi jeszcze o to, że imperialiści stale usiłują wprowadzić stosunki między krajami socjalistycznymi po sieć wyobcowania i wzajemnej nieufności. Tam, gdzie dopuszcza się do osłabienia, a tym bardziej do odejścia od zasad internacjonalizmu socjalistycznego, można wyrządzić niemałą szkodę budowie socjalizmu w danym kraju i wspólnej sprawie socjalizmu światowego. Towarzysze, Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego, podobnie jak i Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, jak partie komunistyczne innych krajów socjalistycznych, gotowa jest dołożyć maksimum wysiłków, aby współpraca państw socjalistycznych umacniała się w każdym roku. Oczywiste jest dla nas, że jeśli dziś wszyscy wspólnie, pomyślnie walczymy przeciwko niebezpieczeństwu nowej wojny światowej, to właśnie ta nasza bojowa współpraca czyni tę walkę szczególnie skuteczną. Jeśli dziś w Europie rosną siły występujące na rzecz utworzenia niezawodnego systemu bezpieczeństwa i toczy się walka przeciwko odwetowej polityce współrządzących PRL, to właśnie w tym przejawia się znaczenie ścisłej koordynacji naszych wysiłków w dziedzinie polityki zagranicznej. Jeśli dziś na dalekiej od kontynentu europejskiego ziemi Wietnamu ponosi świadko agresywna awantura imperialistów amerykańskich, to i w tym znajduje wyraz braterska solidarność krajów socjalistycznych. Towarzysze, przed wspólnotą socjalistyczną, przed ruchem komunistycznym i robotniczym, przed wszystkimi rewolucyjnymi siłami współczesności stoją dziś odpowiedzialne zadania historyczne. Zostały one kolektywnie ustalone na niedawnej Międzynarodowej Naradzie Partii Komunistycznych i Robotniczych, której w przygotowaniu i przeprowadzeniu zarówno KPZPR, jak i PZPR, jak i Komunistyczna Partia Czechosłowacji i inne braćne partie wzięły tak czynny udział. Rada wykazała dobitnie, że światowy ruch komunistyczny, awangardowa siła naszej epoki,
wkracza w etap dalszego rozwoju. W ciągu krótkiego czasu, jaki dzieli nas od daty zakończenia narady, z wielką mocą ujawniło się całe znaczenie i bogactwo idei wysuniętych na naradzie. Uwidoczniła się rola głęboko pozytywnego programu, jaki sprecyzowano w uchwalonych przez nią dokumentach. Spokój, demokracja, niezawisłość narodowa, socjalizm, podniosłe ideały komunistów zagrzewają do aktywnych działań przeciwko siłom reakcji i wojny wszystkie antyimperialistyczne prądy współczesności. Po zespoleniu w jedną całość potężnego frontu antyimperialistycznego ruch komunistyczny będzie mógł rozwinąć jeszcze wtedy ofensywę przeciwko imperializmowi. Międzynarodowa Narada Partii Komunistycznych i Robotniczych stała się nowym dowodem żywotności zwycięskiej siły idei marksistowsko-leninowskiej. Wyrazem leninizmu i jego wcieleniem jest dziś rozmach budowy socjalizmu i komunizmu w naszych krajach. Leninizm to rozwój ruchu robotniczego i komunistycznego. Leninizm to nieustanny rozwój procesu wyzwolenia narodowego. I można towarzysze z pełnym uzasadnieniem stwierdzić, że tryumf dzieła Lenina znalazł również wymowny wyraz w wielkim święcie w dniu 25-lecia Polski socjalistycznej, która pewnie kroczy leninowską drogą. Niech mi wolno będzie jeszcze raz, drodzy towarzysze, z całego serca pozdrowić posłów na Sejm i cały polski świat pracy z okazji Dnia Odrodzenia oraz złożyć socjalistycznej Polsce życzenia nowych, wspaniałych zwycięstw dla dobra narodu polskiego, dla dobra sprawy pokoju i socjalizmu. Niech żyje i kwitnie Polska Rzeczpospolita Ludowa. Niech żyje bojowa awangarda polskich mas pracujących, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Chwała narodowi polskiemu. Niech żyje niewzruszony sojusz bratnich krajów socjalizmu. Proszę uprzejmie o zabranie głosu pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowackiej towarzysza Gustawa Kusiaka. Przyjaciółja wysokich zmian, dragi polski przyjaciele. Szanowne towarzyskie i towarzysze, Wysoki Sejmie, szanowni polscy przyjaciele. Za mile pozwanie, a przy samochodów polskich, a demokracji pochwały.
Pozwólcie, że podziękuję Wam za zaproszenie na dzisiejsze i jutrzejsze uroczystości 25-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Pozwólcie, by w imieniu naszej delegacji, w imieniu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji i Ludu Czechosłowackiego serdecznie pogratulował Narodowi Polskiemu oraz jego przedstawicielom partyjnym i państwowym z okazji 25. rocznicy wyzwolenia i powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W Czechosłowacji dobrze znane godne podziwu sukcesy, które osiągnął bratni polski naród w ciągu ostatnich 25 lat pod kierownictwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i szczerze cieszymy się z wszystkich Waszych osiągnięć. Cenimy wyniki Waszej pracy i uważamy je tym za większe, iż wiemy, w jak ciężkich warunkach zaczęło się po wojnie organizować odrodzone państwo polskie. Tak jak o tym mówił towarzysz Gomułka, jak ciężkie straty z ludziom i straty materialne poniósł w latach wojny naród polski i jego kraj. Miałem po wojnie możliwość przekonać się w Warszawie i w innych polskich miastach o tragicznym następstwach zloczynu faszystowskiego barbarzyństwa na ziemi polskiej. Szacunkiem i podziwem śledziliśmy ofiarną i pełną zapału pracę ludu polskiego w odbudowywaniu swych miast, swego kraju, swego swobodnego życia. Tylko w tym kontekście historycznym, przez porównanie dziedzictwa dawnych reżimów i następstw nazistowskiego zniszczenia z obecną sytuacją, można właściwie ocenić historyczne wyniki ofiarnej pracy polskiego ludu pracującego w ciągu ostatnich 25 lat. Stosunki między narodami Czechosłowacji i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mają bogate, liczne i stare tradycje. Najnowsze jednakże dzieje naszych narodów wykazują wręcz losowo wspólne stopy, na których po wojnie oparły się nasze braterskie i sojusznicze stosunki. W wyniku brutalnej interwencji nazistowskich Niemiec zostało rozbite i zlikwidowane zarówno państwo czechosłowackie, jak i polskie. Podeptana została nasza i wasza wolność narodowa. Facet ujawnił i zniszczył nasze narody. Po latach ciężkich i pełnych poświęcenia walk z nazizmem, którego główny ciężar ponosił Związek Radziecki, jego armię i naród, i do których należy znieść swój wkład również narody polski, czeski i słowacki, odrodziła się nasza wolność narodowa i państwowa. Wspólne cierpienia naszych narodów i wspólna antyfaszystowska walka o wolność i postęp, jak również potrzeba wspólnej obrony życia i pracy naszych narodów, stały się podstawą braterskich i sojuszniczych więzi między Czechosłowacją i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, między Czechosłowacją i Polską Rzeczypospolitą Ludową oraz pozostałymi krajami socjalistycznymi. A można powiedzieć egzystentną otázkou. Sojusz ten jest podstawą i można rzec problemem istnienia dla dzisiejszego i przyszłego bytu naszych narodów. Po wyzwoleniu naszych krajów przez armię radziecką wytworzyły się zarówno w Polsce, jak i w Czechosłowacji i w innych krajach warunki do tego, by postępowe siły społeczeństwa, klasa robotnicza i jej sojusznicy mogli podjąć wysiłki w celu ustanowienia bardziej sprawiedliwego porządku społecznego, w celu przebudowy społeczeństwa na zasadach socjalistycznych. Historia Nowej Polski i Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej są szkołą zmagań klasowych i politycznych od zbudowania nowego społeczeństwa. Są one dowodem bohaterskiej pracy ludu pracującego, jego politycznych i gospodarczych zwycięstw, jak również niektórych błędów i omyłek oraz wysiłków na rzecz ich przezwyciężenia. Stosunki między Czechosłowacją i Polską, jak również nasze stosunki ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i innymi krajami socjalistycznymi pogłębiły się przez to i rozszerzyły.
ako aj spoločný socialistický. Określają zarówno interesy narodowe, jak i wspólny socjalistyczny cel. Wspólna nauka marksistowsko-leninowska. Na którym stoja dnes Jest to drugi kamień węgielny, na którym opierają się dzisiaj i opierać się będą w przyszłości wzajemne stosunki między naszymi narodami i państwami. abyśmy nasze bratia Mamy zatem wszelkie powody do tego, byśmy nasze braterskie i sojusznicze stosunki rozwijali i pogłębiali we wszystkich w dziedzinach. dnešnom priežne rozdelenom W svete dzisiejszym klasowo podzielonym świecie stoi przed nami wszystkimi jednoznaczny problem. Im mocniejsze są jednoznačne tak. Čím pevnejšie sú jednotlivé Im články, mocniejsze są poszczególne ogniwa obozu socjalistycznego, spolupráca, im głębsza jest ich współpraca, tábor, tym silniejszy jest cały obóz, mier vo svete a nádejnejšie tym bezpieczniejszy jest spokój na świecie i tym bardziej obiecujące są perspektywy sił postępowych. I na odwrót. Dôvody sú vo svete imperialistické. Bowiem istnieją w świecie siły imperialistyczne, Oslabiť jednotu. które dążą do osłabienia jedności i siły obozu socjalistycznego, Klin medzi nás, do wbicia klina między nas, slabé miesta, do wyszukiwania słabych miejsc, spory a využívať zwiększenia sprzeczności i wykorzystywania, zvonku i znútra rozwijania z zewnątrz i od wewnątrz siły poszczególnych państw socjalistycznych oraz popierania resztek sił antysocjalistycznych wewnątrz tych państw. skúsenosti Československa. Doświadczenia Czechosłowacji roka w ciągu ostatniego półrocza dobrým príkladom. są tego dobrym przykładem. Za roku socialistickej výstavby u nás dosiahli sme pozoruhodné výsledky a W latach socjalistycznego budownictwa osiągnęliśmy godne uwagi wyniki i sukcesy we wszystkich dziedzinach. i chyby a deformácie. Nagromadziły się wszakże również trudności, problemy oraz błędy i deformacje, które poważnie hamowały naszą drogę naprzód. Medzi ľuďom zdravé úsilie po odstranení chýb W naszej partii i wśród narodów narastało zdrowe pragnienie usunięcia błędów i rozwiązania problemów naszego społeczeństwa. 1968 a výrazne sa prejavilo po tomto dátume. Dojrzewało ono przed styczniem 1968 roku i wyraźnie się po nim przejawiło. Szerokie warstwy członków partii i społeczeństwa popierały ten wysiłek. Začiatku sa komplikovala organizovaná snaha rôznych Jednakże proces ten od samego początku komplikowało zorganizowane dążenie różnych prawicowo-oportunistycznych sa usilovali i wręcz antysocjalistycznych sił, które usiłowały nadużyć powstałej, swobodniejszej przestrzeni dla oczernienia naszej socjalistycznej drogi, i anarchistycznych do propagowania drobnomieszczańskich, anarchistycznych wyobrażeń o socjalizmie, na zwrat mocenstwa a także do bezpośrednich przygotowań zmierzających do zmiany panujących stosunków politycznych. domáce sily podporu burżuazji sveta všetkými kanálmi. W tej działalności wspomniane siły krajowe wszystkimi kanałami korzystały z poparcia świata burżuazyjnego. Niejednotné a nepevné vedenie W na wewnętrznej walce politycznej niejednolite i niekonsekwentne kierownictwo naszej partii nešelilo stopniowo traciło zdolność działania, organizovaným nie tlakom przeciwstawiało się lub niedostatecznie przeciwstawiało się zorganizowanym naciskom i akcjom sił prawicowych i antysocjalistycznych, jednotu strany które świadomie rozwijały jedność partii, podkopywały jej rolę kierowniczą, politickej moci osłabiane a hospodárského organy socjalistycznej władzy oraz kierownictwa państwowego i gospodarczego, záväzky našej jak również naruszały międzynarodowe zobowiązania naszej partii i sa państwa. dostala naša strana i spoločnosť do hlbokej krízovej situácie, W wyniku tego nasza partia i społeczeństwo znalazły się w głębokiej sytuacji kryzysowej, która objęła także stosunki z bratnimi partiami i krajami. z obawami i z nesúhlasom sledovalo tento vývoj. Wielu naszych ludzi z obawami i z aprobatą śledziło ten rozwój. I obavy bratských strán československého vývoja Rozumiemy przeto również zatroskanie i obawy bratnich partii z powodu zeszłorocznego rozwoju kryzysowej sytuacji w Czechosłowacji. i z dôsledku rozporov vo vedení Tym bardziej, że nasze kierownictwo pod naciskiem sił prawicowych i antysocjalistycznych oraz w wyniku sprzeczności w tym łonie nie wzięło w sposób wystarczająco odpowiedzialny pod uwagę wyniku wielu spotkań i narad z tymi partiami, a zaś w niektórych sytuacjach zajęło stanowisko,
które nie odpowiadało klasowym i międzynarodowym interesom ani naszej partii i społeczeństwa, ani obozu socjalistycznego jako całości. W wyniku z tego szkody dla naszego społeczeństwa, jak również komplikacje w międzynarodowym ruchu komunistycznym. Rozostali stredný výbor našej strany v apríli toho roku Po wielu ciężkich doświadczeniach i zmaganiach wewnętrznych Komitet Centralny naszej partii postanowił w styczniu tego roku w sposób świadomy i konsekwentny rozwiązać kryzysową sytuację w partii i społeczeństwie, poszukać realnych dróg stabilizacji politycznej i gospodarczej w naszym państwie oraz dróg pełnego odrodzenia bratnich i przyjacielskich stosunków z Związkiem Radzieckim i pozostałymi krajami socjalistycznymi. A to na pryncypialnych pozycjach marksizmu-leninizmu i internacjonalizmu proletariackiego. Tak, jak o tym mówią decyzje naszego plenum z kwietnia. Pewnym członku robót i noclegów była specjalnie powołana komenda zgrupowania wału pomorskiego, która będzie się opiekować młodzieżą w czasie jej pobytu w Chucku. W odpowiedzi na apel Wrocławskiego Teatru Studenckiego Kalambur, studenckie zespoły artystyczne podjęły w ramach czynu 25-lecia Polski Ludowej wiele interesujących zobowiązań. Podczas wakacji studenckie teatry, zespoły i kabarety wyjadą do ośrodków, gdzie zorganizowane będą praktyki robotnicze i studenckie kursy pracy. Niektóre z tych grup artystycznych dotrą do najdalszych regionów kraju na wozach cyrkowych. Tyle wiadomości. Godzina 18:05. Revista Económica. Privredny pregled. Economic Review. Revue économique. Wirtschaftliche Übersicht. Ekonomiczny obzor. Przegląd wydarzeń gospodarczych w Polsce i na świecie. 2 tygodnie widziane oczami ekonomistów. Sprawy ważne, interesujące, ciekawostki. Numer 11, rok wydania 4. Spotykamy się tym razem po przerwie miesięcznej, bowiem w czwartek przed 2 tygodniami było święto. Poza tym audycja dzisiejsza trwa tylko kwadrans. Też nie nasza wina, lecz lekkoatletów, którzy właśnie walczą w memoriale Piłsudskiego. Przepraszamy i przystępujemy do referowania ciekawych spraw. Z taśmy produkcyjnej fabryki samochodów osobowych zjechała w tych dniach 100-tysięczna syrena. Znaczy to, że amatorzy 4 kółek zapłacili motozbytowi za ten sympatyczny, ale obciążony jeszcze różnymi wadami samochód około 7 miliardów złotych.